Stephen King to bardzo poczytny autor, więc nie ma się co dziwić, że Hollywood bardzo szybko sięgnęło po jego twórczość. Dzisiaj będzie o serii Cmentarz dla zwierzaków. Do tej pory powstały 4 części, ale nie będę mówił o samych filmach, bo o tym recenzje już jak najbardziej były, ale powiem, jak te filmy powstawały, jaka była genealogia, różnego rodzaju ciekawostki, a na koniec powiem Ci, jak ja oceniam te 4 filmy, bo póki co na maj 2025 powstały tylko 4 części, a właściwie tylko albo aż, to już w zależności od tego, jak popatrzymy, chociaż z drugiej strony niedawno było o Dzieciach Kukurydzy, tam było chyba 11 czy 12 części i tam było rzeczywiście bardzo, bardzo źle. Oryginalny film z 1989 roku, za reżyserię była odpowiedzialna Mary Lambert i rzeczywiście tutaj Stephen King bardzo zaangażował się w produkcję tego filmu, ponieważ nie dość, że oczywiście film powstawał na podstawie jego książki, to jeszcze był autorem scenariusza. A to rzeczywiście bardzo często się zdarza, że autorzy próbują za bardzo przekombinować, do tego stopnia, że Mary Lambert oczywiście nie była pierwszą reżyserką, nie była pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem był George A. Romero, tak, jak najbardziej znany facet od zombiaków, od wszelkiego rodzaju straszydeł, no ale zdjęcia się opóźniały, a wiadomo jak to jest w Hollywood. Robimy jeden film, potem jest przerwa, tydzień, 2 i kręcimy kolejny. No i ponieważ tutaj tak się rzeczywiście to opóźniało, no to George Romero powiedział, słuchajcie, ja muszę zawijać, zmykam, muszę kręcić, w tym przypadku Monkey Shines, taki nosił tytuł tego filmu, więc rzeczywiście zdecydowano się na spokojnie, jeszcze nie na Mary Lambert, zdecydowano się na Toma Saviniego. On dostał propozycję. Tom Savini, współpracownik m.in. wspomnianego wcześniej George'a A. Romero, bardzo znany z efektów specjalnych, też nagrał wersję filmu o żywych trupach, bodajże Noc żywych trupów i powiedział, nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Dopiero właśnie wtedy padła propozycja Mary Lambert, może rzeczywiście ona zagra, ona wyreżyseruje, oczywiście pewnie jak najbardziej tak to też zrobimy. No i tutaj zaczęły się już schody, ponieważ w tym filmie pojawia się Zelda, czyli dziewczyna bardzo zdeformowana, oczywiście siostra głównej bohaterki i był problem, ponieważ próby obsadzenia Zeldy zaczęły się od młodych, małych dziewczynek, ale wszystkie były po prostu zbyt słodkie. Im były szczuplejsze, tym były słodsze i bardziej atrakcyjne, powiedziała Lambert. Ostatecznie pomyślała o obsadzeniu chłopca, Andrew Hubaceka, tak się ładnie nazywa, w tej roli, ponieważ bardziej podobał mu się pomysł, żeby wyglądać brzydko, kaszleć, pluć i wymiotować. Uważał, że będzie to bardziej przerażające i rzeczywiście tak to się stało i tak to rzeczywiście postawia na swoim, ponieważ według niej oprócz tego, że on będzie nie do końca fajnie wyglądał, no to będzie z nim coś nie tak będzie właśnie z tą Zeldą. I rzeczywiście to się spisało, bo trzeba przyznać, że postać Zeldy to jest może nie wredota jakiś mało, aczkolwiek jest w niej coś przerażającego. Rzeczywiście bardzo ciekawie to brzmi. W ogóle oczywiście, jak się można domyśleć, z obsadą pewnie, że tak. W Hollywood jest bardzo często, że chcemy tego, tak samo jak z reżyserami, z reżyserkami, ale niestety nie można. Otóż do roli Louisa Creeda pierwszym wyborem był Bruce Campbell, znany oczywiście chociażby z roli Asha w cyklu filmów Martwe Zło. Ale tutaj niestety się nie zgrało, nie dogadali się i nie udało się go zatrudnić. Podobnie było przy okazji Gage'a, czyli malutkiego naszego bohatera, znany bardzo skądinąd Miko Hughes, bo oprócz tego, że pojawił się w tym filmie, to w wielu innych straszakach, m.in. w Nowym Koszmarze Wes'a Cravena i kilku innych, ale początkowo dyrektorzy Paramount chcieli, aby rolę Gage'a zagrała para bliźniaków, podobnie jak ci wybrani do roli Ellie, co było bardziej opłacalną opcją. Czemu? Krótko mówiąc, jeżeli mamy 2 bliźniaków, brzydko to zabrzmi oczywiście, jakby mogło być 3 bliźniaków. Ojojoj, jak mamy bliźniaków, no to wiadomo, że jeden może tam zagrać 3 godziny, drugi może zagrać 3 godziny w porządku, mamy jeden dzień zdjęciowy 6 godzin, a kiedy mamy jednego dzieciaka, nie można zagrać 6, bo takie są oczywiście prawo. No ale Mary Lambert uparła się jednak, ona stwierdziła, że Miko Hughes jest świetny, Miko Hughes po prostu nadaje się do tego i ona będzie stała przy tym, że to musi być tak, a nie inaczej. I pewnie, że tak. Zgodziło się studio, bo nie miało wyjścia tak naprawdę, bo skoro ona przekonała, że chce jak najbardziej Hughesa, przekonała również Stephena Kinga, no a skoro mamy już 2 najważniejsze osoby w tym filmie, odpowiadające oczywiście za produkcję tego filmu, no to inaczej być już nie mogło. I Miko Hughes spisał się rewelacyjnie i w ogóle przez lata krytycy często wyrażali obawy co do wrażenia, jakie udział w tym filmie musiał wywrzeć na młodym Miko Hughesie. Wręcz przeciwnie, okazało się, że jego wystąpienie w scenach grozy zostało nakręcone oddzielnie
od bardziej niepokojących elementów i brutalnej akcji. Później został on wmontowany w te sceny, podczas gdy w bardziej intensywnych ujęciach akcji wykorzystano dziecięcy manekin. Więc rzeczywiście to jest akurat trik bardzo często stosowany w takich sytuacjach. Akurat nie jest to pierwszy i nie ostatni film, gdzie rzeczywiście sztuka montażu, sztuka edycji czegoś, czego nie uświadczysz w tym materiale, w tej recenzji, no to rzeczywiście jest sprawa dobra i po prostu można było zrobić kilka fajnych rzeczy. Zresztą przy okazji bodajże drugiej albo trzeciej części również było dużo kombinowania, jeżeli chodzi o psy, o koty, więc jak najbardziej to będzie mówione. Jeżeli chodzi jeszcze o aktorstwo, tylko dodam, że podczas napisów początkowych słychać głosy kilku dzieci recytujących epitafia zmarłych zwierząt domowych. Jeden z tych głosów należy do Jonathana Brandisa, który grał młodego Billego Dungeowa w innym popularnym oczywiście filmie, czyli To z 1990, wiesz, to w którym tam nomen omen w rolę Pennywise'a wcielił się i patrzcie, teraz mi wyszło z głowy, jak się nazywa aktor. Tim Curry, proszę bardzo, Tim Curry. Więc rzeczywiście to się wszystko kręciło w rodzinie, jakoś tak to zostało. Oczywiście wiele jest nawiązań do innych produkcji Stephena Kinga, no ale to u niego rzeczywiście tak to jest. W ogóle sam Stephen King nie był osobą łatwą we współpracy, bo on akurat wtedy troszeczkę za bardzo sobie lubił nadużywać różnego rodzaju używek, zdarzało się, i bardzo był precyzyjny w tym, co możemy pokazać, a co nie możemy pokazać, jak ma wyglądać dom, jak ma wyglądać drzewo, jak ma wyglądać ta ścieżka, która prowadzi do tego cmentarza dla zwierzaków. I w pewnym momencie się okazało, że znaleźli dom, jest moc, i znaleźli drzewo, jest i druga moc, tylko że to nie była jedna lokalizacja. No to co trzeba zrobić? No to co zrobić? Ponoć się nie przesadza starych drzew, przesadza się stare drzewa przy pomocy specjalnej maszyny, wykopuje się, pewnie, że tak, przenosi się w inne miejsce, tara, proszę bardzo, bo jednym też z założeń, jakie Stephen King sobie wymyślił, jest, że akcja filmu nie tylko, że się rozgrywa, ale ma być kręcona, film ma być kręcony w stanie Maine, ponieważ on tam mieszka i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście to już nastręczało również innych problemów, ale też tak naprawdę w pewien sposób pomogło, bo dobrze wiesz, czasami jest tak, że jedne zdjęcia się kręci w Londynie, inne się kręci w Grecji, potem jedziemy do Białegostoku, by na koniec wrócić do Hollywood. A tutaj rzeczywiście w takiej małej miejscowości można to było rzeczywiście fajnie zrobić. I to dało pole do popisu, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sztuczki, zarówno pani reżyser, jakże i ekipie, ponieważ skoro to jest cmentarz dla zwierzaków, więc dużą rolę w tym filmie odgrywają nomen omen zwierzątka. Oczywiście, że tak. Jeżeli lubisz zwierzątka i jeżeli lubisz takiego typu materiały, to daj suba. Pewnie, że tak. Będziesz wtedy informowana na bieżąco przez YouTube'a. Miejmy taką nadzieję. I jak łatwo się domyśleć, w tym filmie bardzo często są oczy kotów, a właściwie konkretnego jednego kota, które się świecą. I to nie jest żaden trik. Pamiętaj, to jest film robiony w latach 80. i komputery nie były tak wyszukane jak teraz, więc zrobiono ten trik w kamerze. Oczywiście ja się tutaj posiłkuję ciekawostkami z IMDb. Otóż świecące oczy kota zostały zrobione trikiem w kamerze. Okazało się, że koty mają siatkówkę, która odbija światło. Niewiele zwierząt ma tę cechę, ale koty tak. Ekipa filmowa umieściła światło bezpośrednio nad obiektywem kamery, więc gdy kręcili z kotami, światło odbijało się od ich oczu w stronę kamery. No i rzeczywiście tak to wyglądało. I trzeba przyznać, że to jest tak, nie mamy pomysłu, chcemy coś zrobić, a nie możemy. Przez wiele lat na przykład James Cameron mówił, chciałem zrobić drugiego Terminatora z płynnym, ale nie mogłem, ponieważ nie było jeszcze techniki, tak? Technologii nie było takowej, żeby to zrobić. George Lucas mówił, chciałem zrobić Gwiezdne Wojny 1-3, ale nie mogłem, ponieważ technologia nie pozwalała. I tutaj rzeczywiście postanowiono, to my to weźmiemy wszystko sposobem, bo rzeczywiście tak to może być, ale nie zawsze to wychodzi na plus, ponieważ jest taka jedna scena, kiedy Paskow, to jest jeden z bohaterów, niestety, który w tym filmie, to jest ta scena w szpitalu, kiedy został potrącony przez auto, jest pacjentem, ale niestety nie udaje mu się i on odwiedza naszego głównego bohatera, w tej roli oczywiście Dale Midkiff, w śnie, tak? No i była taka sytuacja, że nakręcono tę scenę, wiadomo, główny bohater, ciepło i tak dalej, to śpi w samych slipach, wyszedł, nagrali elegancko, zagrali w porządku, po czym dziewczyny tam z charakteryzacji, dziewczyny z obsługi tak patrzą, tak
okazało się, że Dale Midkiff wtedy bardzo dobrze był zbudowany, ładnie umięśniony i w ogóle, no i pani reżyser stwierdziła, nie, no to tak nie może być, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się napawać jego urodą, tylko żeby rzeczywiście, żeby oddać to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli to przesłanie. Więc musiano nakręcić jeszcze raz, ale tym razem już ubrali Dale'a Midkiffa w piżamę od stóp do głów, no i rzeczywiście już było, już nie było rzeczywiście tak dobrze, ale jak najbardziej można było to było zrobić. Kolejną sprawą jest fakt, że oryginalny scenariusz zawierał Wendigo, czyli jest to demon Indian Ameryki Północnej, o którym wspomniano w książce i no właśnie, w książce jest, a w filmie nie ma jej. Nie ma, po prostu nie udało się. Okazano się, że Stephen King tak to wymyślił, tak to napisał, że stwierdził, ok, będzie lepiej, będzie ciekawiej, jak tego nie powiemy bezpośrednio, aczkolwiek jego obecność jest zasugerowana tylko 2 razy. Po pierwsze, w scenie, w której Louis spaceruje nocą po lesie i słyszy, jak coś dużego przewraca drzewo, a po drugie, gdy Judd po raz pierwszy zabiera Louisa na indyjski cmentarz w głębi lasu, słychać głośny trzask, po którym następuje długie, niemal kobiece wycie. Judd sam mówi, że to tylko knur, ale widać wyraźnie, że sam nie do końca w to wierzy. No i rzeczywiście tutaj się trzeba zgodzić albo nie, no ja do końca nie zawsze, ale powiem więcej, bardzo często się nie zgadzam z wyborami Stephena Kinga, bo on akurat pewne rzeczy, które są w jego książkach, nie powinny znajdować się w filmach i tak to często rzeczywiście robią scenarzyści i reżyserzy, że akurat nie umieszają pewnych rzeczy, ale tutaj akurat bym się nie zgodził, wolałbym rzeczywiście to zobaczyć, ale okazało się, że kiedy film już został nakręcony, zmontowany, wysłano go do MPAA. MPAA w Ameryce jest to instytucja odpowiedzialna za przyznawanie certyfikatów filmowych. Wiesz, że osoby od tego do tego wieku mogą pójść, tam powiedzmy G, PG, czyli Parental Guidance, tam PG 13, 15 i tak dalej. Ten film otrzymał jeszcze wtedy certyfikat X. Oznaczało to, że mógł być wyświetlany tylko i wyłącznie w prywatnych kinach, albo w kinach, gdzie wyświetlane są filmy dla dorosłych. Okazało się, że trzeba było rzeczywiście kilka sekund makabrycznego materiału, w tym scenę, w której Gage gryzie Judda, czyli naszego starszego sąsiada w szyję. Trzeba było rzeczywiście wyciąć. Niewiele, ale się udało i film mógł być wyświetlany w szerokiej publiczności. Jeżeli oczywiście, a takie jest głównie założenie, film ma zarobić, no to rzeczywiście o to chodzi. Budżet filmu to był $11,5 miliona, więc całkiem sporo, jak rzeczywiście na tamte czasy, biorąc pod uwagę, że to jest horror, no to tak to było. Film zarobił $57 milionów. Możesz pomyśleć, ale co to jest? Powiem Ci w ten sposób. Jak już mówiłem, to jest 1989 rok, a w przełożeniu na 2025, nie wiem kiedy oglądasz tę recenzję, czy to jest 25 czy na przykład 55, ale w 2025 te $11,5 miliona było warte $29,660,000. Taki był budżet, a zarobek tego filmu, uwzględniając oczywiście inflację, to jest $148 milionów. Więc trzeba przyznać, że całkiem sympatycznie, całkiem niezłe pieniążki ten film zarobił. No i oczywiście wiadomo, że będzie druga część, bo jak to mówił Siara, nie można urywać kurze złotych jajek, czy jakoś tak rzeczywiście. Akurat tak się stało, ale zanim jeszcze film trafił oczywiście do kin, to oryginalna wersja filmu dostarczona dyrektorom Paramount Pictures została uznana za zbyt długą, więc nadmiar Mateu musiał zostać usunięty. Uznali również, że scena końcowa jest zbyt łagodna i na ich prośbę została nakręcona ponownie, aby była bardziej obrazowa, można by rzeczywiście tak powiedzieć. Pozmieniało się tutaj trochę. Niestety pani reżyser powiedziała w jednym z wywiadów, że wszelkie materiały, które były nakręcone, a potem które usunięto, ich w tym momencie nie ma. Nie ma szansy na żadną wersję DVD, Blu-ray, wiesz, Director's Cut, którą lubi robić Ridley Scott. No niestety nie uda się i nie będzie takiej rzeczywiście możliwości, więc to co mamy, to mamy, a to czego nie mamy, to tego nie mamy. Ależ to było głębokie, prawda? Naprawdę, po prostu cudne. Jak kałuża u mnie przed domem. W każdym razie sam Stephen King, pisząc tę książkę, w ogóle powiedział, że wśród tego wszystkiego, co napisał, to jest jedyna powieść, której się rzeczywiście bał, ale stwierdził, że historia jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które doświadczył Stephen King, gdy mieszkał w Oregonie, w Orrington, proszę bardzo, w Orrington w stanie Maine ze swoją rodziną. King wspomniał, że podczas pobytu tam kot jego córki został zabity na autostradzie. Duża część emocjonalnego wybuchu Ellie Creed została zaczerpnięta bezpośrednio od pogrążonej w żalu córki
Kinga. Pamięta również, że kiedyś jego najmłodszy syn prawie wybiegł na drogę, gdy ciężarówka pędziła po niej z prędkością podobnie jak Gage w filmie, a postać Joda Crandalla została oparta na starszym sąsiedzie, który mieszkał po drugiej stronie drogi od Kinga, a ponadto w lesie za domem Kinga znajdował się prawdziwy cmentarz dla zwierząt i dlatego on właśnie dał podstawę tego wszystkiego. Zresztą sam autor pojawia się w filmie mniej więcej w okolicach 40-41 minuty, gra rolę księdza, więc rzeczywiście tak to jakoś jest. No i skoro stwierdzono, no dobrze, film zarobił mniej więcej 5-krotność tego, co w niego włożyliśmy, no to trzeba kuć żelazo póki gorące, można byłoby rzec. No i postanowiono, ok, no to robimy dwójkę. Dwójka rzeczywiście musi się kręcić, musi się zawijać, ale właśnie pomysł był taki, że pierwotna koncepcja zakładała, że Ellie Creed, i uwaga, to jest zdradzę zakończenie pierwszej części, która była jedyną osobą, tak, tylko ona przeżyła wydarzenia z pierwszej części, będzie główną bohaterką drugiej części, drugiego filmu. Jednak Paramount Pictures nie po raz pierwszy studio oni wią przez my na końcu, wią lepiej niż jak to rzeczywiście zrobić. Nie byli pewni, czy główna bohaterka filmu będzie nastolatka, więc stwierdzono, no to może niekoniecznie być dobry pomysł, ponieważ może to nie przysporzyć nam pieniędzy, możemy nie zarobić, może to rzeczywiście nie będzie fajnie, więc zmieniono rzeczywiście trochę zasady i wymyślono całkowicie na nowo postać, zmieniono, że nie będzie to nastolatka, a będzie to nastolatek. I tutaj postanowiono zatrudnić Edwarda Furlonga. Jeżeli nie pamiętasz, kto to jest Edward Furlong, no to normalnie wynoś się, naprawdę wynoś się. Wtedy był bardzo znany z roli Johna Connora we wspomnianym przeze mnie wcześniej filmie Terminator 2 Dzień Sądu. No i stwierdzono, ok, zrobimy tak, że on w tym momencie jest znany, nazwisko przyciągnie, kasa, wszystko będzie się zgadzało. Teoretycznie tak, ale najczęściej jest tak, że dobrze jest mieć nomen omen dobry scenariusz. I to rzeczywiście pomaga, bo jeżeli myślisz, że tam powiedzmy 14-15-letnie dziecko może sprawić, że film będzie kasowy, a ta osoba jest charyzmatyczna, umówmy się, 9 na 10 przypadków to się nie sprawdza. Ale akurat Furlong był świetny, był naprawdę dobry. W ogóle Jason Maguire, który w tym filmie gra rolę Drew Gilberta, był bardzo nieśmiały i bojaźliwy. To jest ten jego kolega oczywiście, który ma pieska. I problem był taki, że on do tej pory nie występował przed kamerą. I tylko jakieś tam spektakle w szkolnym teatrzyku i tak dalej. No ale przyszedł Edward, mówi, cześć, ja jestem Edward, w ogóle zobaczył, popatrzył, a to jest jego przecież idol. Dopiero co go oglądał w kinie w Terminatorze i rzeczywiście wszystko poszło i wszystko rzeczywiście się ułożyło bardzo, bardzo ładnie i wtedy już właśnie Maguire ze swoim pieskiem, który się ładnie nazywa Zoe, mógł zagrać w tym filmie i było rzeczywiście dobrze, bardzo, bardzo sensownie. Jak już mówiłem wcześniej, tak, no, skoro tak się dzieje, że nie mamy pieniędzy na wszystko, no to trzeba pewne rzeczy wymyślić, tak? Skoro musimy wymyśleć, no to między nimi jest taka jedna scena, kiedy Chase, no oczywiście jeden z głównych bohaterów, czyli ojciec naszego Johna Connora, ma sen, a że Zoe go atakuje, ale budzi się w łóżku i odkrywa, że jego sen jest prawdziwy. Oczy Zoe'ego zdają się eksplodować, oczywiście efekty specjalne, akurat wiadomo jak to można zrobić. Zoe warczy i rzuca się, a jego zęby i szczęki trzaskają. I jak się łatwo można domyśleć, ta scena oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej przy okazji sceny z Gage'em, została nakręcona w cięciach. Po prostu, wiadomo, treserzy psów i triki kamery. Pies naprawdę warknął do kamery na polecenie swojego trenera. Trener ponownie, on oczywiście był dublerem aktora, a to była zabawa i gra dla psa. No więc akurat także, wiesz, jak widzimy aktora en face z przodu, patrz, en face, piękne słowo, co? No to widzimy aktora. Kiedy już na przykład mamy tylko i wyłącznie widzimy pieska i rękę, no to już to nie jest aktor, tylko to już jest trener pieska. Chase strzela do Zoe'ego, a Zoe ucieka skacząc przez zamknięte okno sypialni, gdyż szkło leci we wszystkich kierunkach. I oczywiście odgłos strzałów dodany w postprodukcji tego nie ma, więc tutaj rzeczywiście program do montażu pewnie był uruchomiony i było to rzeczywiście wszystko dobre. A jeżeli chodzi o szkło, spokojnie, nie stresuj się, pieskowi się nic nie stało, ponieważ użyto specjalnego, tak zwanego szkła cukierkowego. Można tak to rzeczywiście nazwać. I tak wytresono pieska, że najpierw, kiedy przygotowany był do filmu oczywiście, to pies przeskakiwał przez pustą ramę okienną.
Potem w tą ramę okienną włożono moskitierę i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu rzeczywiście podczas kręcenia sceny rama z drewna balsamowego była nacinana. To takie specjalne, bardzo często właśnie używane w filmach drewno, które no bardzo łatwo się niszczy, psuje, tłuczy, który z tym nie ma problemu. Podobnie jak szkło cukierkowe, aby pękło zgodnie z wcześniejszym pomysłem, projektem. Więc rzeczywiście tutaj wszystko było dopięte na ostatni guzik i akurat bardzo mi się podoba to, jak to zrobiono. Zresztą to nie jest jedyna scena, w której pomysłowość to jest po prostu słowo klucz, bo jest scena, w której Zoe próbuje włamać się do klatek Gasa z królikami. W rolę Gasa wcielił się który to już raz? Bardzo wiele razy wcielał się w rolę złoczyńców. Oczywiście w tym momencie wypadło mi znowuż nazwisko, ale za chwilę Clancy Brown, proszę bardzo. Jeżeli pamiętasz chociażby Nieśmiertelnego, jeżeli pamiętasz inną produkcję na podstawie twórczości Stephena Kinga, czyli Skazani na Shawshank, albo chociażby Starship Troopers, to też tam jak najbardziej występował. On tutaj występuje właśnie w roli Gasa, policjanta wredoty jak i mało i ma klatkę z królikami. I ta scena została nakręcona również w ujęciach, również było pocięte. Gas rzekomo wyposażył klatki w trąbki i napięcie elektryczne, które ma porazić każdego, kto dotknie. Psa nauczono pchać przedmiot, który wyzwalał iskry efektów specjalnych, które były tylko wizualne i nie poraziły psa. Więc rzeczywiście tutaj jak widać kiedyś był w telewizji taki program Czarodzieje, hollywoodzcy czarodzieje, o tym jak właśnie te efekty specjalne wszystkie są robione. Bardzo często jest to po prostu sztuczka, o której my nie mamy pojęcia, a rzeczywiście potem kiedy się już dołoży dźwięk, dołoży efekty dźwiękowe, wszystko i tak dalej, odpowiednią grę aktorską, fajnie zmontuje, no to wtedy jest rzeczywiście dobrze. Tak samo jest, kiedy stwierdzono, że no okej, w porządku, to będzie kontynuacja, nie będzie dziewczyny Ellie Creed w roli głównej, no ale trzeba, jak najbardziej, trzeba zrobić tak, ażeby jakieś tam oczko było, tak, jakieś nawiązanie do jedynki, więc bardzo niewiele tak naprawdę tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o jedynkę, ale kiedy Jeff goni dzieciaka, który ukradł mu kota, przejeżdża obok domu, do którego w pierwszym filmie wprowadzają się Creedowie. Można zresztą nabijać na skrzynce pocztowej Creed. I nie chodzi o Apollo Creeda, tylko rzeczywiście o rodzinę Creedów. Więc jeżeli chodzi o wspomnienie, no to tyle. Rzeczywiście tyle, nie ma więcej rzeczy. I akurat tak to wyglądało. Tutaj jeżeli chodzi o film, no już nie było tak dobrze finansowo. Mówiłem Ci, pierwsza część miała budżetu 11,5 miliona i zarobiła 57 bodajże. Tutaj film miał budżetu tylko 8 i zarobił zaledwie 17. Więc okej, coś zarobił, no bo akurat to są lata 90. i jeszcze wtedy nie wydaje mi się, ażeby budżet na reklamę był dużo większy, bo pamiętaj, że w tym budżecie, o którym ja tutaj mówię, nie zawarta jest kasa na reklamę, na marketing. To akurat jest bardzo często, to są tylko i wyłącznie jakieś tam sprawy podatkowe, żeby po prostu nie zawierać tego w ten sposób. Więc ten film, powiedzmy, że coś tam zarobił, na pewno dużo więcej na VHS-ach, na pewno na DVD chyba jeszcze nie, ale na pewno VHS-ach i na wiele, wiele lat ten film, ta seria właściwie umarła. Nie było więcej nic, słuchaj, że będzie robiona trzecia, czwarta część, piąta i tak dalej. Aż do 2019 roku. Wtedy to właśnie, to jest akurat według artykułu The Hollywood Reporter z października 2019 roku, Paramount zdecydował się na nakręcenie nowej wersji filmu po otrzymaniu od Stephena Kinga listu, w którym wypowiadał prawa do książki. Bo to jest tak, że kiedy wytwórnia decyduje się, powiedzmy, kupuje prawa, no to jest tam jakiś okres, tak, jakaś karencja. Na zasadzie, macie tyle i w ciągu takiego, a nie takiego okresu musicie film zrobić, bo inaczej nie będzie. Tak było na przykład przy okazji jednego z filmów z cyklu Hellraiser, gdzie w ciągu 21 dni, bo się kończyły prawa autorskie oczywiście, napisano scenariusz, skompletowano obsadę, nakręcono film, zmontowano film. Tak, wszystko w ciągu 21 dni. No nie był to dobry film, ale akurat rzeczywiście tak jakoś wyszło. Ale w 2019 roku właśnie dostaliśmy nową wersję filmu Cmentarz dla zwierzaków. Budżet też jakiś, powiedzmy, taki niespecjalnie wielki, bo zaledwie 21 milionów dolarów, no ale stwierdzono, tyle może rzeczywiście wystarczy. Troszeczkę inaczej podeszli do tematu, bo to, co można zarzucić pierwszej części, mimo tych wszystkich
efektów wizualnych, mimo tego, że trzeba było zrobić kilka fajnych spraw, wymyślić to niemalże, może nie z zerowym budżetem, no ale po prostu wiadomo, ograniczenia technologiczne były, no to jedynka się zestarzała. Tak, czuć akurat, że się zestarzała. A tutaj akurat to troszeczkę lepiej wygląda. Postanowiono pozmieniać pewne rzeczy, bo tutaj już akurat za scenariusz nie odpowiadał Stephen King, więc można było sobie jak najbardziej tutaj pozwolić, ale zresztą też postanowiono puścić oczko w stronę twórczości Stephena Kinga, bo na przykład podczas przyjęcia urodzinowego Ellie w tle słychać Jada mówiącego: był tam taki wielki Bernardyn, tam i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście jest nawiązanie do Cujo, innego filmu opartego na powieści Stephena Kinga, a kiedy Rachel wraca do domu z Bostonu, na autostradzie jest znak z napisem Derry 20 mil. No wiadomo, że Derry to jest akurat miejscowość, gdzie między innymi rozgrywa się akcja książki, a także filmu oczywiście It, czyli o klaunie, o którym już wcześniej mówiłem. Popatrzcie, normalnie człowiek tak długo gada, to akurat się też język trochę i zaplącze. Ale tutaj też troszeczkę, jak mówiłem wcześniej, inaczej podeszli twórcy do tematu, bo w przeciwieństwie do Cmentarza dla zwierzaków, tego z 89, Judd daje wskazówkę, czym jest ta istota, gdy wyjaśnia Louisowi, czego dowiedział się o tym tajemnym cmentarzysku. No oczywiście mówię o Wendigo. Dom Judda jest pełen książek o indyjskich legendach, będących częścią całego życia poświęconego badaniom nad lasami. Gdy Louis przewraca strony jednej z książki, widzi te same ostrzegawcze znaki, które dostrzegł na drzewach, a następnie ilustrację Wendigo, górującą postać z porożem jelenia. Więc jak widzisz, tutaj rzeczywiście troszeczkę bardziej rozwinięto tę legendę i akurat wydaje mi się, że tego brakowało w pierwszej części, w oryginale oczywiście, że nie powiedziano nic więcej na ten temat i to jest szkoda, no bo ja akurat lubię legendy, lubię jak się powiedzmy, nieważne, powiedzmy w tym momencie mamy trzecią część, gdzie wszelkiego rodzaju uniwersa, gdzie ta legenda, gdzie ta powiedzmy mitologia się rozrasta i to rzeczywiście jest dobrym pomysłem. Dosyć fajnie to jest akurat nakręcone, wymyślone. Pewnie, że tak. Akurat tutaj się to rzeczywiście dobrze udało. W ogóle pomysł był taki, ażeby wyreżyserował to Andy Muschietti, facet, który między innymi wyreżyserował jakiś czas wcześniej to z 2017 roku. No ale na chęciach się tylko i wyłącznie skończyło, bo rzeczywiście nie było jakiegoś tam powiedzmy pomysłu, żeby to zrobić tak, a nie inaczej. W każdym razie również postanowiono, jeżeli tylko jest możliwość, nakręcić wszystko praktycznie. No bo wiadomo, tutaj, że akurat można było sobie spokojnie pozwolić ewentualnie na CGI, czyli komputerowo generowane efekty, ale akurat stwierdzono, nie, popracujemy ze zwierzakami jak się tylko da. I to był problem, ponieważ w tym filmie bardzo dużą rolę odgrywają kotki i w scenie, gdy Louis schodzi do piwnicy, a kot syczy na niego i biegnie na górę, kot został wytresowany w ten sposób, aby syczał i warczał, gdy pokazano mu pewną zabawkę. Przed nakręceniem sceny treser umieścił kota na dolnym stopniu schodów, inny treser był tuż za kamerą przed kotem i powtarzał: zostań, czekaj, zostań, czekaj. Dawał kotu też smakołyki oczywiście, no i kiedy to było konieczne. Kot pozostał w pozycji siad zostań, gdy Louis schodził po schodach i miał kota. Gdy aktor osiągnął swój cel, treser pokazał kotu jego zabawkę, kot syknął i na zawołanie pobiegł po schodach. I rzeczywiście, więc jak można się domyśleć, koty z tego co wiem są bardzo trudne w tresowaniu i akurat tutaj się udało, no bardzo często nawet stosuje się, że 2-3 kotki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zresztą widzisz tego jednego słodziaka, który się tutaj pojawia. Pewnie, że tak, można, skoro się daje, no to czemuż by nie. Tak w ogóle jest tam jedna scena, gdzie kot idzie po ulicy i to zaraz ma przyjechać ciężarówka. To akurat nakręcono na zielonym ekranie, bo to musiało być tak zrobione. A dodatkowo w filmie jest pewien zwrot akcji, który jest inny niż w oryginalnym filmie, a także inny niż w książce. I kiedy to właśnie wymyślono, to przekazali tę informację Stephenowi Kingowi. On oczywiście powiedział: podoba mnie się to. Oczywiście, że tak. No i akurat tutaj nie będę mówił o jaki zwrot akcji chodzi, ale akurat jest on bardzo intrygujący. Niestety film został nakręcony już z tą, może nie manierą, ale z tą perspektywą, że na końcu niemalże każdego filmu musi być brama floriańska do kolejnej części. W razie gdyby ten film zarobił, to zrobimy kolejną część. No i tak samo jest tutaj. I no co tu dużo mówić. Film zarobił, bo film rzeczywiście przy wspomnianym już budżecie 21 milionów zarobił 113.
więc no prawie 6-krotność, ale umówmy się, że jeżeli odejmiemy to, co tam wydano na reklamy i tak dalej, no to powiedzmy, że film zarobił 5-krotność swojego budżetu, więc całkiem przyzwoicie jak na Hollywood. Więc co oni robią? No to co robimy? No kręcimy kontynuację. Pet Sematary Bloodlines, czyli jak się łatwo można domyśleć, cmentarz dla zwierzaków w język krwi. Nie, nic bardziej mylnego. Cmentarz dla zwierzaków, początki, tak. Gratuluję, brawo, nasi tytułolody, super. Jeżeli lubisz to, jak oni te tytuły zmieniają, to naprawdę daj suba, bo wtedy będziesz informowana o każdej takiej możliwości. Ale w poprzednim filmie właśnie Judd, ten nasz starszy bohater, tam wcielił się w rolę Judd Lithgow, świetny aktor, który niedługo się wcieli w rolę Dumbledora w serialu. Mówi o tym, że ja pamiętam, jak tam właśnie, kiedy opowiada o tym cmentarzu, jak tam wiele lat temu Timmy wrócił z którejś tam wojny, przepraszam bardzo, ale nie pamiętam w tym momencie, czy tam Wietnam, czy Korea. No i potem z nim się stało to i go pochowano i on już nie był sobą. I tutaj akurat w tym filmie stwierdzono, że będzie bardzo dobrym pomysłem, ażeby opowiedzieć historię tego Timmy'ego i muszę przyznać, że to jest całkiem dobry pomysł. To jest bardzo dobry koncept. Nie będzie kabaretu, będzie chór, jak to powiedział Stanisław Anioł w Alternatywy 4 i na dobrym, ciekawym koncepcie tylko i wyłącznie się skończyło, bo co tu dużo mówić, tu już rzeczywiście jest dużo lepiej, dużo gorzej, bo mimo, że budżet większy, bo 20 milionów już akurat tutaj dostali twórcy na produkcję tego filmu, no to on był wydany gdzieś na coś, bo oprócz tego, że no, mamy te postacie, niektóre oczywiście młodsze, że gdzieś tam powiedzmy jest wspominany te całe Wendigo i tak dalej, no to mamy dobrych, powiedzmy można powiedzieć, ciekawych aktorów, bo pojawia się m.in. David Duchowny, znany oczywiście chociażby z serialu z Archiwum Mix. Pojawia się, jeżeli pamięć mnie nie myli, Pam Grier. Tak, aktorka znana bardzo w latach 80. i 90. z wielu filmów. No, dość tylko powiedzieć Jackie Brown, Quentina Tarantino. Wystarczy przypomnieć jeszcze, co tam było. Ucieczka z Los Angeles, Johna Carpentera, albo wiele lat wcześniej wystąpiła u boku Stevena Seagala w filmie pod tytułem Nico. Więc rzeczywiście aktorka dosyć znana. I no dobra, pojawili się ci aktorzy i niespecjalnie jakieś tu jest przełożenie na to, jak to ma wyglądać, po co i w ogóle. Nawiązań niespecjalnie jest dużo, bo na przykład kilka ciężarówek pokazano pędzących drogą. To nawiązanie do oryginalnego filmu, w którym ciężarówka była katalizatorem fabuły. I takie są to nawiązania. Więc niespecjalnie tutaj rzeczywiście jest dużo podobieństw. Dodatkowo postać do niego posługuje się skalpelem, co nawiązuje do oryginalnego filmu Cmentarz dla zwierzaków z 1989 roku, w którym to Gage ostatecznie używa skalpela w tym samym stylu. No i rzeczywiście chyba widzowie, chyba fani wyczuli, że coś tutaj śmierdzi, że rzeczywiście tylko i wyłącznie studio nas chce wydoić na kasę, bo ten film poległ w kasach kinowych? Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to były kasy kinowe, czy to było VOD, czy różnego rodzaju inne rzeczy, ponieważ nie ma informacji na ten temat, nie podano, ile ta produkcja zarobiła. Jest to film nie tak dawno, bodajże 2-3 lata temu się ukazał, więc w miarę świeżynka. No i mam nadzieję, że powiedzmy na czas jakiś tutaj się nic nie będzie działo. Sprawdzałem rozkład, że tak powiem, produkcji na podstawie Stephena Kinga i póki co do 2028 roku nie ma w planach cmentarza dla zwierzaków. Mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj się nic nie zmieni i dadzą tej serii chwilę odpocząć, bo widać, że kiedy mija już troszeczkę czasu, pewnie, że tak, to potrafią coś sensownego wymyślić, ale kiedy tak trzeba na bieżąco, to no niespecjalnie, ale pewnie, że tak. Jeżeli masz ochotę zobaczyć te wszystkie filmy, w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę Ci link do tychże filmów. Są one dostępne bodajże na Amazonie. Nie zawsze w abonamencie, także musisz sprawdzić, bo czasami trzeba zapłacić, ale możesz sobie sprawdzić, jak to wygląda. I jestem Tobie jeszcze winien listę, tak? Ranking tychże filmów od najgorszego do najlepszego. Są tylko 3 miejsca, bo akurat mimo, że są filmy 4, ale na 3. miejscu są filmy Cmentarz dla zwierzaków, część 2 oraz Cmentarz dla zwierzaków w język krwi, jakby się rzec, no wiesz, początki. Czyli część 2 z lat 80. i część 2 z lat współczesnych, ponieważ według mnie one się nie nadają do niczego. Także nie oglądaj ich, naprawdę szkoda czasu. U mnie ocena negatywna to jest 1,5,
to jest po prostu nie polecam, 60 jak najbardziej polecam. Więc to jest akurat, te dwie produkcje sobie daruj, bo akurat nie ma co oglądać. Na miejscu drugim, i tutaj pewnie zaskoczę, aczkolwiek Cmentarz dla zwierzaków z 1989 roku. Wydaje mi się, że to akurat jest dobra produkcja, jak najbardziej można obejrzeć, mimo że pewne aspekty się jak najbardziej zestarzały, a najlepszą w całym tym, może nie cyklu, powiedzmy mini cyklu, jest film Cmentarz dla zwierzaków, ten współczesny z 2019 roku bodajże. Tak, jak najbardziej. Jest to akurat film, który jest najlepszy, według mnie oczywiście, z tej całej serii. Ciekaw jestem, jak Tobie się one podobały, który według Ciebie jest najlepszy, najciekawszy, a który rzeczywiście to jest dno skończone i nie warto tego w ogóle oglądać. Zresztą jeden z widzów pisał, ależ niby film, pamiętam może z 2-3 sceny na krzyż, więc chyba niekoniecznie dobre. No zgadzam się, akurat nie wszystkie produkcje są, jeżeli chodzi o Stephena Kinga, dobre. Powiem więcej, Stephen King i Dean Koontz mają ten nieszczęście, że większość produkcji, które powstają na podstawie ich książek, są raczej beznadziejne, a raczej były, bo akurat trochę się to zmienia, bo twórczość na podstawie Stephena Kinga jest ostatnimi czasy lepsza. Jeżeli chodzi o Koontza, no ja wiem, że Odd Thomas wiosny nie czyni, aczkolwiek porównując na przykład Wroga, bodajże Odwiecznego Wroga, tak, między innymi z Benem Affleckiem, a Oda Thomasa, no to jest po prostu jak niebo i ziemia, wiadomo jak to jest, ale więcej, pewnie, że tak, bo jest więcej kultowych horrorów możesz zobaczyć na tej liście. Tak, sprawdź, bo w większości warto.